Zapraszamy na materiał dotyczący ogrzewania kampera i przyczepy kempingowej. Jest dzisiaj z nami Hubert z JP Heater Poland. Hubercie, o czym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiaj skupimy się na ogrzewaniu suchym. Krótko porównamy z ogrzewaniem mokrym. Opowiem Wam też, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania, zarówno jeśli chodzi o samo urządzenie, o kwestię jego wykonania oraz o sposób montażu. Zapraszamy na materiał. Hubercie, mamy bardzo ciekawy temat. Temat, który jest bardzo ważny z powodu naszego klimatu. Jeździmy po świecie, gdzie nie zawsze jest ciepło, ale też w Polsce mamy takie sytuacje, gdzie spada temperatura do minus kilku lub kilkunastu stopni. Powiedz mi, czy powiedz naszym widzom, jakie mamy możliwości ogrzewania poprzez markowe urządzenia grzejące. Czym się różni ogrzewanie suche i czym się różni od ogrzewania mokrego, bo to są takie rzeczy, które nie wszyscy mogą wiedzieć. Ogrzewanie suche, słuchajcie, jak nazwa trochę wskazuje, grzeje samo powietrze. Natomiast ogrzewanie mokre, tutaj mam agregat do ogrzewania mokrego, ogrzewa czynnik jakiś, czy może być to woda, glikol, i różnica w użytkowaniu jest taka, że generalnie w kamperach zależy nam na ogrzaniu powietrza przeważnie, więc jeżeli korzystamy z ogrzewania mokrego, to jeszcze potrzebny nam jest wymiennik, który nam zamienia ten obieg wody, obieg chłodzenia na ciepło w kamperze. Okej, a powiedz mi teraz tak, mamy ogrzewanie mokre i ogrzewanie suche, czyli ogrzewanie mokre nam powoduje, że szybciej się silnik ogrzewa, ale też możemy wykorzystać wtedy ten czynnik, który jest nagrzany do na przykład zasilania boilera, który mamy z tyłu w samochodzie gdzieś. Tak, generalnie ogrzewania mokre są przystosowane, takie pierwotne było za cel ich, do ogrzewania silnika, do tego, żeby w zimnych klimatach uruchamiać ciepły silnik, żebyśmy mogli od razu korzystać z nagrzewnicy, która jest w pojeździe. Natomiast w kamperach montujemy też i ogrzewanie takie prawie typowe jak domowe. Przykładem jest na przykład marka ogrzewań Alde, która bardzo często jest stosowana w przyczepach kempingowych, gdzie są po prostu, nazwijmy to, grzejniki zwykłe takie. I wtedy co, ogrzewamy, normalnie do kaloryferów mamy podłączone? Tak, tak? mamy podłączone do kaloryferów. Różnica jest taka, że ogrzewanie suche ogrzewa nam bezpośrednio powietrze, ogrzewanie mokre musi nagrzać czynnik i ten czynnik nagrzewa nam dopiero to, co chcemy, czyli też przez kaloryfer powietrze, może nagrzewać też i wodę. Oczywiście suche też może nagrzewać nam wodę. Z jednym z klientów rozmawiałem, on by sobie cenił bardziej ogrzewanie mokre z wymiennikami, ponieważ ogrzewanie suche wysusza powietrze. Jeżeli ktoś bardzo dużo czasu spędza w kamperze, to akurat może mu doskwierać to, że to powietrze jest wysuszone przez ten obieg nagrzewania powietrza. Ogrzewanie suche jest bardziej oszczędne, ponieważ dostarcza ciepłego powietrza od razu. Natomiast ogrzewanie mokre wymaga dodatkowych jeszcze elementów, takich jak pompa obiegowa i ewentualnie na przykład wentylatory w wymiennikach ciepła. Tak, ogrzewanie suche zdecydowanie jest prostsze w montażu. Ogrzewanie mokre wymaga systemów bardziej rozbudowanych i tutaj pomysły użytkowników są dosyć szerokie, bo można na przykład ogrzewanie podłogowe w kamperze zrobić na ogrzewaniu mokrym. Okay. Tak, na ogrzewaniu mokrym. Natomiast to wszystko powoduje, że jest to instalacja, która jest zawsze rozbudowana i zawsze potrzebna jest ta pompa obiegowa. Okej, to jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe na przykład, albo ścienne, bo też jak byłem ostatnio w Bad Kissingen, to mieli też ogrzewanie ścienne w jednym kamperze. Czy ta pompa ogrzewania mokrego może chodzić podobnie jak ogrzewanie suche w sposób ciągły? Tak, oba są przeznaczone do pracy ciągłej, oba mają termostaty.
Nasze ogrzewania mokre tym się różnią od innych typowych, że można ustawić niskie temperatury typu 20-30 stopni, tak? Natomiast typowe ogrzewanie mokre ustawia się temperaturę 90 stopni, bo to jest temperatura normalna dla pracy silnika. U nas można to ustawić na niższe temperatury, jest termostat do tego. Czyli tak jak piec w domu. Tak jak piec w domu. Ale skupmy się dzisiaj na ogrzewaniu suchym. Myślę, że to jest w większości przypadków pierwszy wybór, dlatego że to ogrzewanie mokre wymaga jednak kilku dodatkowych kroków, a ogrzewanie suche tak naprawdę pod dobrym nadzorem, przy wsparciu właśnie na przykład Twoim, też wsparciu zdalnym, taka osoba jest w stanie samodzielnie w garażu u siebie zamontować. Mamy tu markowe ogrzewanie suche, to jest wersja 2 kW, tak? Tak, 2 kW. 2 kW. I proszę Cię, pokaż nam, o co chodzi z tym ogrzewaniem 2 kW. Ja tu odstawię troszkę nam, żeby nam nie przeszkadzało to ogrzewanie mokre. Jak wygląda agregat w środku? Dalej go może na razie nie będziemy, chyba że się rozpędzimy, na razie nie będziemy go rozkładali dalej. Powietrze jest zasysane z tej strony przez wentylator. Dookoła agregatu jest wydmuchiwane ciepłe. Tutaj tak, obudowa całego agregatu tutaj jest radiatorem, który oddaje Czyli ciepło. to jest coś w rodzaju takiej chłodniczki, która nam się nagrzewa? Tak, to jest komora, to jest obudowa, nazwijmy to, komory spalania. Komora spalania jest wewnątrz. To jest obudowa komory spalania. Ten obieg jest, tu jest zasysane powietrze do spalania tym otworem. Na jednym silniku są dwa Tutaj wentylatory. na przebice widzicie teraz w powiększeniu, o czym my mówimy. Na jednym silniku są dwa wentylatory, jeden przedmuchuje powietrze na zewnątrz, drugi tutaj pompuje powietrze do komory spalania. Tutaj będzie podłączone paliwo. Jak nastąpi zapłon, przez tą komorę spalania jest przepompywane powietrze, spaliny ogrzewają nam całe ogrzewanie i ono oddaje ciepło na zewnątrz. Tak? Czyli ten element tak naprawdę oddaje nam ciepło. Reszta tu jest obudowa, tak, która musi być odporna na ciepło. Tu są gumki dystansowe, które trzymają tą obudowę. Tutaj mamy szereg czujników. Tu jest do świecy żarowej podłączenie, czujnik przed przegrzaniem. Hermetyczna płyta sterująca. Wentylator, który u nas jest wyważany. A co to znaczy, że jest zamknięta komora spalania? Przyznaję, że na początku nie wiedziałem, jeszcze jak byłem gdzieś tam na etapie przed budową kampera, wymienialiśmy piec w domu i przyszedł pan serwisant i powiedział, że ten piec jest bezpieczny, bo ma zamkniętą komorę spalania. O co chodzi? Zamknięta komora spalania oznacza, że jest kompletnie odseparowana część, w której następuje spalanie, od części, w której jest ogrzewane powietrze. I tak właśnie tutaj jest, że tu jest obieg spalania, a obieg powietrza jest tutaj na zewnątrz przez obudowę. Czyli tutaj przychodzi nam wyjście z spalin, a tutaj przychodzi nam zasysanie powietrza z zewnątrz, które jest używane w procesie spalania. Czyli reasumując, jeżeli używamy ogrzewania suchego markowej firmy, to praktycznie mamy 100% pewność, że jest to dla nas bezpieczne. Bo po pierwsze, dwutlenek węgla nie przedostaje się nam do pojazdu, do środka. Po drugie, nie zasysamy powietrza z środka pojazdu, tylko to powietrze do komory spalania jest zasysane z zewnątrz pojazdu. No i po trzecie, ogrzewamy powietrze, które już ma jakąś temperaturę. Nie jest to na przykład powietrze zasysane z zewnątrz, które ma minus, tam nie wiem, 4 stopnie, tylko ogrzewamy powietrze, które ma 15-18 stopni, takie mamy w pojeździe. Czyli zamkniętą komorę spalania mamy omówioną, to mam teraz prośbę o te pozostałe elementy, które są. Znaczy jest tak jak mówisz, że jest to bezpieczne, że komora spalania oddzielona od obiegu grzania.
Natomiast nie do końca może to mieć miejsce w kilku przypadkach. I teraz po pierwsze, no, oczywiście urządzenie musi być sprawne, natomiast urządzenie może być też montowane na zewnątrz pojazdu. Okej. Jest to dopuszczalne, tak? Nie może być narażone na wodę, nie może być na warunki atmosferyczne, na uszkodzenia. W wielu samochodach fabrycznie są te ogrzewacze montowane pod pojazdem. I teraz cóż się dzieje? Musimy wtedy zadbać o to, żeby te przewody, którymi pobieramy powietrze z samochodu i wpuszczamy z powrotem do samochodu, powietrze ciepłe wpuszczamy, pobieramy zimne do grzania, mówimy o obiegu grzania teraz, żeby te przewody na pewno były szczelne. To należałoby kontrolować regularnie, ponieważ jeżeli przewód, który doprowadza powietrze z samochodu do grzania, będzie nieszczelny, jest szansa, że ogrzewacz wtedy zasie swoje spaliny. No tak, i wtedy mamy CO2 w samochodzie i możemy no, po prostu się podtruć dwutlenkiem węgla. Natomiast typowy montaż jest wewnątrz pojazdu, w podłodze, gdzie jakby podłoga jest tą barierą. W zestawie mamy z naszym ogrzewaczem taką płytę montażową uniwersalną. Płytę montażową, czyli tutaj tą płytę montujemy do podłogi samochodu, czy na wkręty, czy przyklejamy. Bardzo często podłoga jest trapezowana, czyli jest nierówna, no to te nierówności trzeba uszczelnić po obwodzie i do tej płyty montujemy sam agregat. Czyli nawet gdybyśmy mieli taką podłogę, która może nie do końca jest odporna na wyższą temperaturę, to ta płyta nam załatwia sprawę. Mamy wydech, który podpinamy do każdego ogrzewacza powietrznego. I teraz czym się różni wydech markowy, czym się w ogóle różni budowa materiałów, czy jakość materiałów w urządzeniach markowych, na przykład w JP Heaterze, w porównaniu z tanimi chińskimi zamiennikami, które na Allegro możemy kupić za 400-500 zł. No, cena 400-500 zł musi się z czegoś wziąć. To nie jest tak, że po prostu jest to tańsze. Kwestia kontroli jakości w fabrykach, kwestia użytych materiałów. Marka JP Heater jest obecna w 60 krajach, ma 1,5 miliona zadowolonych klientów. Dbamy o jakość. Jeśli byśmy porównali taki ogrzewacz z tym tanim, taki prosty test możemy zrobić, biorąc, to jest pokrywa. Każda część produktu, który jest wprowadzany na rynek, musi mieć oznaczenie, z czego jest wykonana. I teraz, no jeżeli my jako dystrybutor JP Heater Poland wprowadzamy, to tutaj na obudowie jest napis 66-GF30. Tak, to oznacza, że to jest zrobione z nylonu z domieszką włókna szklanego. Okej. Tak? Co to dla mnie jako użytkownika kampera oznacza? Oznacza, że wiesz, z czego to jest zrobione, że to jest materiał, który jest odporny na temperaturę i że nie będzie z nim problemu. Natomiast jakbyśmy wzięli chińskie ogrzewanie, mamy takie jedno. mamy takie chińskie ogrzewanie zdemontowane, to teraz jeżeli to jest import bezpośredni, nikt nie jest odpowiedzialny za sprawdzenie, utrzymanie tej jakości. Na tych elementach nie będzie podane żadnej informacji o tym, z czego to jest wykonane. Część tych obudów jest wykonywana z PCW, część z innych tworzyw, których skład nie jest kontrolowany. No trudno powiedzieć, jakie wydzielają się substancje podczas pracy tego ogrzewacza. Markowe produkty mają to wszystko kontrolowane, tak? Zapewnienie takiej produkcji, kontroli jakości i tych materiałów no, przekłada się na cenę, która jak myślę, że w naszych produktach jest bardzo atrakcyjna. I tak możemy sobie też porównać trwałość takich produktów. Tutaj zacząłeś o rurze spalinowej. Najprostszy taki test, który wymyśliliśmy, ta rura jest nierdzewna. Generalnie rury powinny być nierdzewne, spalinowe. Teraz już aluminiowe są niedopuszczalne. I najprostszy test, jaki wymyśliliśmy, to zważymy rurę taką i zważymy
inne elementy. Ok. 170 gram. No i teraz rura od ogrzewacza chińskiego, tej samej średnicy. Też, żeby nie uciekła. 70 gram. No to jest dwukrotnie mniej. Tak, no to tu po ściance Tak. też widać, że ta ścianka... No dobra, no ale Więc jakby może mają jakiś lepszy materiał, że to jest cieńsza ścianka może być. Jak to myślisz? krótko pracowało. Więc, Krótko pracowało i tak wygląda. No tak. Więc No tak. no, podobnie Okej, to teraz ważymy tłumik. Pierw idzie tłumik. No dajmy szansę teraz Chińczykowi. Pierw idzie chiński. łatwo się rozróżnia, wiem, który jest który. Tak, no jest lżejszy, jest praktycznie pusty w środku. 126 gram. Dobra, sobie jakby co No i nasz bohater 230 gram. 230, tak? Tak, jeżeli się spojrzy teraz- pod słońce, to tutaj, jak teraz patrzę sobie tutaj pod światło, nie widzę białego światełka, czyli jest ten tłumik To jest ułożony w odpowiedni sposób, żeby literkę S tutaj wewnątrz. tak, żeby nie było głośno i żeby żeby tłumik tłumił po prostu No myślę, że dźwięk. No, a ten tutaj no troszkę tak, jest troszkę przezroczysty. Na inaczej jest wylot zbudowany. jest. Tak Też jest. na przykład jak tutaj spojrzysz na talę, no to on jest tutaj, Tak. a tutaj jak jest to połączenie szczelnie zrobione z puszką. No nie jest szczelnie. W JP Heater, no jak markowym urządzeniu, jest to zrobione tak, że wygląda to jest bardzo ładny spaw, jest naokoło, a w Chińczyku tanim jest tylko w dwóch miejscach chwycony. Dwa zgrzewy i tyle, tak? Więc z daleka wyglądają tak samo, Tak, ale bliższe poznanie jednak jest. zyskuje przy bliższym poznaniu. Okej, teraz mamy coś takiego, to też byłem zaskoczony. No węże zasilające paliwo. No i co z tymi wężami? Jest tak lub nie tak, jeśli chodzi o JP Heater, czyli mamy znowu markowe urządzenie, a Chińczyka. Też mamy Chińczyka, od razu akurat z pompką. W chińskich ogrzewaczach są tego typu węże. To jest taki, powiem Wam szczerze, że takie wężyki to ja miałem, jak byłem młodszy, miałem akwarium do rozprowadzenia powietrza. Takie miałem od pompki. Tak, można je bez problemu palcami ścisnąć Tak, tak, i- że i- czujemy palce, po prostu i ściskamy ścianki. Średnica w środku jest tak ze 4-5 mm, natomiast w tych naszych wężykach to są twarde nylonowe wężyki. Średnica w środku jest w okolicy 1,5 mm. Są dwa wężyki u nas. Inny jest na część ssawną pompy, inny jest na tą część, którą pompa tłoczy paliwo. Czyli po dwóch stronach pompy Tak, mamy dwa różne węże. różne wężyki. One Okej. dlatego są dostarczane w różnych kolorach. One mają znikomo różną średnicę, natomiast no jest różna ta średnica. I teraz jakie jest uzasadnienie? No są dwa powody tego. Po pierwsze, te wszystkie pompki, to jest chińska pompka, to jest nasza pompka. Wszystkie te urządzenia pracują cyklicznie. Czyli pompka to jest wewnątrz, w skrócie bardzo dużym, jest jakbyśmy złożyli elektromagnes ze strzykawką. Taki Jest tłoczek, taki tłoczek. Taki tłoczek jest. Każdy impuls prądu powoduje nam pewną dawkę paliwa. Ta dawka jest specyficzna dla pompy, dla ogrzewacza. To też jakby zupełnie jeszcze na oddzielny odcinek o tym, Okej, co tam się okej. z tym można zrobić. Natomiast pracuje cyklicznie i to jest najważniejsze, czyli jest dawka, jest ciśnienie i ono musi tym wężykiem zostać rozprowadzone. I teraz jeżeli po pierwsze, jak mamy część ssawną i pompa pobiera nam, no to ten wężyk też ugniata, pracuje się, potrafi ten wężyk się skleić, załamać i nie płynie paliwo, pompa ma problem z pobieraniem paliwa. Jeżeli ten wężyk taki mamy na części tłoczącej, no to on też się rozciąga. Natomiast Najłatwiej go przerwać. tak, natomiast co jest najbardziej istotne, to, że jeżeli mamy te wężyki tak niskiej średnicy, to te paliwo pozostaje po odpowietrzeniu układu, te paliwo pozostaje takim spójnym słupem cieczy i ogrzewacz pracuje wtedy stabilnie. Nie gromadzą się wtedy już pęcherzyki powietrza w takich wężykach. Czyli tutaj znowu wchodzimy w coś, co dla mnie jako użytkownika jest ważne, niezawodność. Jestem bardziej pewny tego urządzenia.
mamy mniejszą możliwość wystąpienia po prostu awarii. Ja tu widzę jeszcze jedną ciekawą rzecz. Co to jest? Bo tutaj mamy pompkę, która no, jest z wyglądu też znowu zbliżona, ale tu mamy taki fikuśny element. Co to jest? W naszych pompkach, żeby jeszcze to ciszej pracowało, ponieważ no, urządzenie pracuje cyklicznie i wszystkie te pompki cykają. Tak? Jedne mniej, drugie bardziej. No i właśnie, żeby nasza cykała mniej, żeby mniej była słyszalna. Na końcu jest tłumik ciśnienia. Wewnątrz jest membrana, która porusza się i tłumi te pierwsze uderzenie ciśnienia, tak żeby paliwo zostało rozprowadzone równomiernie. Stłumienie tego uderzenia ciśnienia powoduje to, że nam te na przykład wężyki nie uderzają o samochód. W ogóle temat głośności ogrzewań to też byłby, Tak. że to jakby generalnie w moim doświadczeniu problemy z hałasem ogrzewań to jest 90% montaż. Czyli jeżeli wężyki są na przykład luźno do podłogi, albo pompka jest przymocowana sztywnym elementem do podłogi i tworzy się wielkie pudło rezonansowe, to słychać to wtedy w całym samochodzie. No tak, można sobie to wyobrazić w ten sposób, że mamy pusty karton albo wiaderko, garnek i uderzamy łyżką w ten garnek. No to jest taki dźwięk. Jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, o których w tej chwili mówimy, czyli różnice związane z na przykład głośnością pompki, jakością jej pracy, to widzicie w tej chwili tabelę, która jest taką tabelą porównawczą JP Heatera, markowego ogrzewacza z takim normalnym chińskim czymś, co możecie kupić na AliExpressie temu czy na Allegro. Jaka jest przewaga jeszcze z punktu widzenia budowy urządzeń markowych w porównaniu z urządzeniami takimi tanimi, które kupujemy za bardzo niskie kwoty? Dbałość o detale przekłada się na czas pracy. To, że mamy kontrolowany proces produkcji, odpowiadamy za produkty jako dystrybutor. To jest nadal to ogrzewanie chińskie. Jakie to jest marki ogrzewanie? Znajdę. Znaczy zobacz, tu jest miejsce na etykietę. Aha, no tak, no nikt się do tego nie przyznaje. Do tego się akurat nikt nie przyznaje, tak? Żeby ewentualnych roszczeń nie mieć też. U nas jest wszystko opisane, ponosimy odpowiedzialność do tego, mamy serwis, części zamienne, sieć dystrybucji. Tak, no, używamy innych elementów, jest kontrola jakości, co chyba jakby tak naprawdę kontrola jakości produkcji i odpowiedzialny dystrybutor na rynek jest kluczem do tego, żeby nazwać, że produkt jest markowy. O ile rozumiem, że w cenie tego naszego jednego ogrzewacza, powiedzmy, można mieć kilka takich i część osób mówi, no jak się popsuje, to kupię drugi, ale no właśnie. Ale czy dożyje tego momentu, jeżeli się rozstrzeli? No może nie będzie tak dramatycznie. Nie. Natomiast powiedzmy popsute wakacje, tak? Natomiast też mówmy, że ogrzewania postojowe nie tylko są do samochodów, bo mówimy o kamperach, przyczepach. Tak. Natomiast są w samochodach użytkowych. Jeżeli ktoś jedzie wykonać robotę gdzieś, tak? Albo jedzie na wyprawę życia, no to ja bym nie chciał, żeby w połowie trasy mi się ogrzewacz... My jesteśmy na Nordkapie i nam się akurat zepsuło. Tak, i okej, za chwilę będzie drugi, tak? Tak. No, można wozić jako zamienne, natomiast no czy jest sens, tak? Czy jest sens? Urządzenia, no rzeczy się różne dzieją z urządzeniami, psują się, ale umówmy się, że jedne się psują częściej, drugie rzadziej. Tak jest. Tak. Okej, mamy omówione coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Podróżuję z rodziną, z dziećmi, z osobami, których mi zależy i ważne, żeby dla mnie, żeby to było wszystko w sposób jak najbardziej bezpieczny realizowane. Nie tylko samochód i dobry stan techniczny samochodu, ale także dobrze zainstalowane, dobry montaż firmowego, markowego urządzenia do ogrzewania. No i właśnie o co chodzi z tym montażem, bo bardzo dużo osób mówiło mi, że no kupili jakiś ogrzewacz i albo im nie działa, albo im działa, albo im się wyłączy, czasem im się nie włączy, zapowietrza im się pompka. No, na część pytań już odpowiedzieliśmy,
ale jakbyś mógł tutaj więcej powiedzieć o montażu. Jak montujemy piec? Czy on może być poziomo, pionowo, pod kątem? Jak montujemy pompkę? Bo też jestem zaskoczony, przyznaję, nie wiedziałem o tym, że montaż pompki też może mieć kolosalne znaczenie. Można pomóc w popsuciu urządzenia złym montażem i to, co wielokrotnie mówię, to, że urządzenie działa po zainstalowaniu, to nie znaczy, że zostało zainstalowane prawidłowo, bo ono działa w tym momencie. Pytanie jest, jak będzie działało długo i czy w każdych warunkach teraz. Teraz może parę takich kluczowych informacji, no bo to nie wyczerpie tematu instalacji ogrzewania postojowego w samochodzie, wskazówek i o tym, co należy pamiętać. Montaż typowo jest w pojeździe na podłodze. Idealnie by było, gdyby ogrzewanie suche było zamontowane gdzieś w okolicach środka pojazdu. Natomiast no, wiemy, jakie są realia. Montujemy je tam, gdzie jest miejsce akurat na to. Natomiast no, jeżeli budujemy nowy samochód, no to fajnie byłoby o tym pomyśleć wcześniej. Dlaczego? Bo powietrze musi mieć pewien obieg, tak, żeby było ciepło w całym samochodzie. To nie możemy zasysać powietrza pod stołem i zaraz obok pod siedzeniem go wypuszczać, bo ten obieg powietrza będzie tak mały, że przez tamte, nazwijmy się, średnioszczelne drzwi w dostawczaku na przykład, będzie ciągnęło nam zimne powietrze po prostu. Czyli no, trzeba rozprowadzić te powietrze po całości, trzeba pomyśleć, jak te powietrze będzie krążyło w tym samochodzie. To jest pierwsza rzecz, która nam powie, że ok, to miejsce się nadaje. W przypadku ogrzewania suchego to jest fajnie, możemy sobie pomóc trochę. Możemy podłączyć rurę, która zaciąga powietrze. Tak? Standardowe w 2 kW jest 65 mm rura i pobrać to powietrze do ogrzewania, które chcemy z takiego miejsca, które nam pasuje. Może też gdzieś ciągnąć tam, powiedzmy, pomiędzy meblami, wnękami. Natomiast właśnie przy ciągnięciu powietrza trzeba przewidzieć, że ten ogrzewacz ma zaciągać to powietrze. Którędyś, w jaki sposób najlepiej kontrolowany i tak, żebyśmy przewidzieli to, którędy on będzie zaciągał powietrze. Jeżeli umieścimy go na przykład pod łóżkiem i nie będzie dostatecznej przekroju poprzecznego tej kratki wentylacyjnej, to on będzie się siłował i próbował przedmuchać to powietrze, natomiast no nie będzie, ta jego wydajność będzie ograniczona. No i muszą być zachowane chyba jakieś dystanse od ścianek bocznych. Nie możemy tak, że na przykład z każdej strony go obudujemy, powiedzmy, obłożymy jeszcze gąbką, żeby było ciszej i ogrzewaczu żyj w tym termosie. Tak, no trzeba zachować odległości. Wiadomo, że te ogrzewacze, one nie są bezgłośne. No to ma wentylator, ma 2 kW mocy, musi tą moc oddać, więc on musi przedmuchać to, no nie ma innej możliwości. Natomiast no, wentylator jest tutaj, kulturalnie pracuje, on jest wyważany u nas. Drugi aspekt to po pierwsze cała rzecz, całe mnóstwo kompromisów, bo no, jakieś miejsce w środku, które musi współgrać z planem, że tak powiem, wnętrza, musi współgrać z tym, żeby faktycznie działało, ogrzewało, natomiast musimy wypuścić spalinę na drugą stronę, co jest najtrudniejsze. No raczej nie można powiedzieć, że tutaj w idealne miejsce wychodzi, ale potem się okazuje, że no niestety tam jest podłużnica w samochodzie, albo pod spodem jest zbiornik paliwa. Nie tniemy podłużnic, nie robimy w nich dziur. Tak, należy tego unikać, należy unikać wypuszczania, nie można wypuszczać spalin w stronę wlewu paliwa, w stronę odpowietrzników ze zbiornika paliwa. W naszych ogrzewaczach są tego typu sterowniki, dość małe i subtelne, łatwe do montażu. Wszystkie nasze urządzenia mają sterowanie przez aplikację, przez Bluetooth, co jest dosyć wygodne, bo tutaj można mieć gdzieś, powiedzmy, to w jadalni, a potem na łóżku leżąc sobie przestawić. Tylko ustawiamy, nie wiem, 23 stopnie i nam trzyma 23 stopnie. Tak, trzyma 23 stopnie, on będzie wtedy moc sobie dobierał automatycznie do ustawionej temperatury. Jak się będzie zbliżał do tej temperatury, to będzie zmniejszał tą moc. Natomiast
To też znowuż pewnie wypadałoby powiedzieć, no to jest 2 kW wersja, mamy wersję większej mocy i teraz trzeba dobrać tą moc do naszego samochodu. Taki 2 kW, no to jest taki mały, średni van, zależy jak jest ocieplone to wszystko. Ogrzewacz 2 kW to jest taki w sam raz na małego, średniego vana, powiedzmy. Natomiast no, zdecydowanie zależy od tego, jak jest ocieplony, jakie okna są. Jeśli chodzi o moc ogrzewacza, to też pewnie istotne będzie, że też ogrzewacze przy uruchamianiu i przy wyłączaniu grzeją świecę żarową, żeby po prostu zacząć tą akcję spalania i przeważnie minimalna moc takiego ogrzewacza to jest w okolicach 900 W, bo poniżej tej mocy on po prostu nie utrzyma płomienia. I teraz jeżeli 900 W będzie za dużo, no to on będzie się wyłączał i teraz ogrzewacz będzie pobierał dużo prądu, jeżeli będzie się włączał i wyłączał często. No tak. A jeżeli pracuje ciągle sobie z tą minimalną mocą, no to on pobiera mało prądu. Natomiast on może tak być naprawdę, że w samochodzie nie jest tak ciepło, tylko że mamy właśnie zły obieg powietrza, albo mamy czujnik temperatury, który on tu jest w pilocie, natomiast może być dodatkowy, zewnętrzny, w sensie zewnętrzny poza pilotem, nie Tak, zewnętrzny. dodatkowo zamontowane, okej. Tak, Ale on wtedy sobie z dwóch bierze, czy wtedy wybieramy? Wtedy bierze z tego dodatkowego czujnika, tak? Okej, rozumiem. Więc można wybrać, w którym miejscu ten czujnik jest, tak żeby, bo jeżeli ogrzewacz by dmuchał powiedzmy na ten czujnik, no to on się zaraz wyłączy, No potem tak, znowu się no będzie tak, uruchamiał. No tak. I w tym momencie no nie będzie to dziwne, że nam cały akumulator zje, tak? Tak, bo kiedyś robiłem pomiary i w moim markowym ogrzewaczu powietrza przy rozruchu bierze w granicach 10-10,5 ampera prądu. Jeżeli macie taki ogrzewacz, który włącza się co pół godziny i za każdym razem bierze 10 amper przez w granicach, ile Hubercie, minutę, 40 No sekund? tam powiedzmy zależnie, tak, natomiast minuta, dwie, różnie to może być. Natomiast on bierze to jest tak, prąd w okolicach 8-10 amperów typowo jest, zależnie właśnie od modelu. On bierze to przy wyłączaniu również, ponieważ wtedy podgrzewa, tutaj krócej jest, włącza świecę żarową po to, żeby ją oczyścić z resztek sadzy, z paliwa. No ja właśnie zauważyłem, że u mnie w markowym ogrzewaczu ten cykl bardzo długo trwa i on sobie po prostu ta prędkość wiatraków, chyba tak to najprościej kolokwialnie nazwać, jest dużo niższa przez długi okres czasu i on po prostu sobie reguluje tą mocą, tak jakbyście wentylator 1, 2, 3 sobie włączali. Nie ma po prostu tego takiego stopu, który powoduje moment przedmuchu na początku i rozgrzania, czyli 10 A, no i potem podobnie jest przy wyłączeniu każdego cyklu. Czyli na przykład w ciągu nocy możecie mieć 10-12 takich cykli, gdzie się będzie te urządzenie od zera włączało i od zera wyłączało, no i akumulator rano będzie miało 15% mniej. Tak, więc no, trzeba zadbać, żeby ta moc była, że tak powiem, dopasowana do samochodu. Można, jak jest za dużej mocy, to można się ratować na przykład pobierając trochę powietrza z zewnątrz, są klapy, są filtry, trójniki, można spróbować podłączyć. Wtedy to wyjdzie bardziej ekonomicznie, jak on będzie pracował na tej minimalnej mocy. Tak mówię, no w 2 kW minimalna moc jest 900, jak są większej mocy, no to tam jest 1 kW, 1,1 kW, zależy naprawdę od ogrzewacza. A potem w górę do tej jego pełnej mocy to jest prawie płynne, tak? Więc natomiast ta minimalna tu jest. Tak, dla to jest nas minimalna, bądź Czyli- po prostu. Czyli, czy dobrze rozumiem, nie warto na zapas brać za dużego ogrzewacza, bo będzie nam, nie będzie miał tej na przykład mocy 900 W. Dobrze Trzeba rozumiem? sprawdzić, jaką ma tą moc Minimalną, minimalną. Tak naprawdę okej. najbardziej nam zależy, żeby ta moc minimalna była jak najniższa. Natomiast Okej. oczywiście im jest większej mocy, no to musi mieć tą moc No, z minimalną. też. Mówimy o markowych urządzeniach. tak. Bo możecie kupić na AliExpress. W opisie będzie pisało 5 kW albo 8 kW, a tak naprawdę to jest tylko taki No, napis i marketing. One wyglądają gabarytowo na takie same, więc no może. 100 zł więcej za to, że jest naklejka. Tak, może
A o co chodzi z tą pompką? Znaczy ja już wiem, ale myślę, że wiele osób nie wie, dlaczego montaż pompki jest tak istotny z punktu widzenia prawidłowej jej pracy i też prawidłowej pracy przy mrozie, prawda, jak jest zimno. Pompka, w ogóle cała linia paliwowa, no to jest dosyć istotne. Jakby Przepraszam, montaż pompki i montaż filtra. tak. Istotne jest położenie pompki i filtra, w szczególności filtra. Paliwo jest na filtrach jest podana strzałka, czyli trzeba ten kierunek zachować, natomiast wylot filtra powinien być do góry. I teraz jak się zastanowimy, że w paliwie mogą być drobinki wody i to jest tak jak ktoś dzwoni, że działa, a nie działa, bo temperatura spadła poniżej zera, no to jest pierwsza rzecz do sprawdzenia, jak jest filtr zamontowany. Jeżeli woda była w paliwie i została w filtrze, to diesel jest lżejszy od wody, więc woda jest na dole, zamarza na dole. W tym momencie pompka oderwie te odrobinki lodu i ogrzewanie będzie dalej pracowało. Jeżeli zamontujemy to pod złym kątem, no to wylot po prostu zostanie zamarznięty, zamarznie, zablokowany i nie będzie pracowało. Czyli tak naprawdę jeszcze jest jedna rzecz, która też dotyczy głównie pompki. No, ciągle mówimy tak naprawdę podstawy fizyki, jak się zastanowimy, tak. Powietrze idzie do góry, czyli jeżeli zamontujemy wszystko, wyloty muszą iść do góry, dlatego żeby nam się układ automatycznie odpowietrzył przy pierwszym cyklu, powiedzmy, czy przy napełnianiu linii paliwowej. I filtr powinien być pionowo do góry. Oczywiście wszystkie takie pośrednie położenia też będą dozwolone, ale to nie jest tak, że tak go zamontujemy. Ale idealne to jest po prostu do góry. Pionowo do góry. Ale tak często widzimy, a tak było wygodnie, no bo tak jest wygodniej, Tak. Przeważnie pod samochodem. Pompka na pewno musi być ułożona wylotem z pompki w stronę ogrzewacza do góry. Czyli ten tłumik, tak upraszczając, ten tłumik ma być do góry. Tłumik, tak, tutaj ten krót jest do góry. Jeżeli są wersje, no być może w markowych ogrzewaczach innych nie ma tych tłumików jeszcze, tak? Natomiast generalna zasada jest taka, że wylotem do góry. Wylot z pompki łatwo się patrzy, łatwo zapamiętać, że wtyczki się podpina od strony ogrzewacza. Tak, łatwo jest zapamiętać to w tą stronę. Tak? Natomiast w naszych ogrzewaczach położenie idealne jest między 15 a 35 stopni, dopuszczalne między poziomo a pionowo, tak? Przy czym poziomo, ale wylotem do góry, tak? Żeby tutaj nam się odpowietrzało. U nas w zestawach są jeszcze dwie rurki, tak? Inna jest na tą stronę ssawną, inna jest na stronę tłoczną. Do tego jest cały zestaw złączek. A dlaczego są dwie rurki? Dwie różne? Są dwie różne rurki, one są innych średnic. Co też jest istotne, że czytajcie instrukcje obsługi po prostu do swoich ogrzewaczy. Istnieją minimalne i maksymalne długości tych rurek. Tak? Ona nie może być krótsza na 5 cm, tak? Tylko tyle, ile wynika z instrukcji ogrzewacza. Tego jest w okolicach 7 metrów. Tutaj jest 1,20 m tej rurki i są pewne minimalne odległości. Jeżeli łączymy filtr i rurkę, czy kruciec po prostu, dwa elementy ze sobą, jest bardzo istotne, żeby w tej rurce wewnątrz docisnąć do siebie. Żeby się spotkały. Tak, żeby się spotkały te rurka z krućcem, bo jak się nie spotkają, to robi tutaj się taki malutki syfon, gdzie zostanie bąbelek powietrza, który stąd nie wyleci. To też jest istotne. Czyli czytajmy instrukcje i stosujemy się do tych rad, które w tym filmie mówimy. Ujęcia paliwa, które są u nas w zestawach, się wygodnie montuje, ponieważ tutaj jest taka podkładka zaprojektowana, że da się włożyć to ujęcie, jak się je przestawi na bok, bo ona nie jest okrągła. Czyli na ukos się wkłada, tak, dociąga i od góry dokręca. Tak.
Końcówka to jest zgięte, bo w opakowaniu przychodzi zgięte do transportu. Natomiast tą końcówkę należy ściąć na 45 stopni po to, żeby była większa powierzchnia, która zasysa i na tej powierzchni wtedy też te brudy mniej przylegają, mniejsza szansa jest, że zatkają pobór. I od dołu zbiornika zwyczajowo przyjmuje się w okolicach 25 mm odległość. Bo montujemy od góry. Tak, montujemy od góry. Chodzi o pobór, Tak. tak ja go mogę rozłożyć w zasadzie. Niech będzie tak, że mamy taki zbiornik, to od dna minimum przyjmujemy 25 mm, albo można sobie policzyć powierzchnię zbiornika, przemnożyć przez wysokość i wtedy wiemy, ile nam na pewno zostanie paliwa na odjazd. I teraz I na tyle obciąć. podchwytliwe pytanie. Nie będziemy czekali na odpowiedź, tylko od razu odpowiemy. Dlaczego masz te 25 mm? Dlatego, że jeżeli stoisz gdzieś i nie miałbyś tego marginesu, to może się okazać, że nie będziesz miał paliwa, żeby ruszyć, bo ci po prostu ogrzewanie wszystko zużyje. A ty musisz trochę mieć paliwa, żeby tym samochodem pojechać na stację To paliw. jest racja, natomiast to jest jeden z powodów, ponieważ na samym dnie A i zbiornika woda jeszcze. mamy po pierwsze wodę i zanieczyszczenia. Tak Tak? jest. Natomiast to jest, mówię, przyzwyczajowo przyjmuje się 25 mm, natomiast można zrobić to więcej, tak żeby nam zostało więcej paliwa na podróż. W przypadku, nazwijmy to, samochodów klasycznych, czyli starych diesli, gdzie nie ma pompy paliwa w zbiorniku, możemy się podpiąć gdzieś bliżej trójnikiem, nie wwiercając się w zbiornik. Okej. Ale to tylko w sytuacji, gdy pompa paliwa jest na silniku. Tak? No tak, ale wtedy możemy całe paliwo zużyć do ogrzewacza i nie Tak, będziemy no mogli to zajechać na jest- stację. To jest to ten ryzy- minus, ryzyko. To jest to ryzyko. Jeszcze pewnie wypadało powiedzieć o rurze wydechowej. Generalna zasada jest taka, że ta rura wydechowa ma iść w dół od ogrzewacza. Ona musi iść w dół. Musi iść po prostu w dół. Czemu? Dlatego, że występują skropliny. Jeżeli jakieś skropliny pojawią się, a zrobimy tutaj syfon, to nam się zapełni. Oczywiście tak wyglądałoby na łatwiej, bo tutaj będzie Tak, to podłużnica. pokażmy tak, do Tak? kamery, czyli nie robimy tak, tylko staramy się Musi jak iść najbardziej, w nawet te kilka stopni, ale powinno być Tak, żeby w dół. na pewno te skropliny spływały. Jeżeli mamy montaż taki typowy w podłodze, no i faktycznie trzeba coś ominąć takim łukiem, to tutaj trzeba wywiercić otworek, No. taki ze 4 mm, żeby tutaj w tym syfonie spływał. Nie możemy też zrobić z tej rurki takiego S, żeby tych łuków było więcej niż powiedzmy 270 stopni, tak? Nie za mocno. No jest to nierdzewka, czyli nawet jak zrobimy otworek, to on i tak tam nam nie skoroduje, no bo mamy nierdzewkę. No nie skoroduje, tak, to jest nierdzewne. Natomiast to przy założeniu, że ogrzewacz jest zamontowany w taki sposób, że ta część znajduje się pod podłogą, tak? Tak. Można go zamontować tak, że ta część jest w samochodzie, całość jest w samochodzie. Natomiast no, wtedy oczywiście trzeba założyć płaszcz na to termoodporny i no, nie można zrobić tej dziurki, No tak, no bo zatrujemy się spalinami. więc wtedy no, Czy zawsze musimy zamontować tłumik do ogrzewacza powietrznego? Jak to wygląda? Czy ten tłumik jest niezbędny? Tłumik nie jest niezbędny. W naszym 2-kilowatowym, który no, jest dosyć cichy, standardowo nie ma tego tłumika. Można doposażyć go w ten tłumik jako akcesorium. Większe ogrzewacze mają tłumiki. To w zasadzie mamy tak, wydech mamy, to jeszcze pobór powietrza. Różnie się to montuje, natomiast ważne jest to, żeby nie skierować tego poboru powietrza ani wydechu, też to mi powiedziałem wcześniej, w kierunku ruchu pojazdu, tak żeby pęd powietrza nie wdmuchiwał do środka przede wszystkim wody, Zanieczyszczeń. wilgoci, zanieczyszczeń. Tak. I położenie tych rurek no nie może być też takie, prawda? Nie może Tak. spalin bezpośrednio, więc gdzieś tak na bok pojazdu, jedno w jedną, drugie w drugą stronę montujemy. No to mamy chyba wszystko omówione, jeśli chodzi o montaż. To jaka taka na koniec rada od osoby doświadczonej dla naszych widzów?
Czytajcie instrukcje swoich urządzeń. Przede wszystkim. Oczywiście to, co tutaj powiedzieliśmy, w żaden sposób nie wyczerpuje tematu i czytajcie instrukcje, ponieważ na przykład ogrzewacze, tylko ten 2 kW diesel może być na przykład montowany pionowo. Inne nie mogą być. Czyli co do zasady poziomo. Co do zasady poziomo, mogą być na boku, ale nie wszystkie na lewym i nie wszystkie na prawym, więc nie należy tego montować na pamięć, nie należy montować tego w taki sposób, bo kolega miał i mu działało. Przeczytać instrukcję obsługi, sprawdzić, co producent zaleca. Mimo że produkty z zewnątrz będą wyglądały podobnie, to jednak wewnątrz mogą się różnić budową i przeznaczeniem. Bardzo dziękuję za taką wnikliwą analizę. Powiem tak, też zrobiłem jakieś drobne błędy, jak montowałem swój ogrzewacz powietrza, więc myślę, że dla wielu osób to będzie coś, co pozwoli uniknąć po prostu przykrych niespodzianek w podróży. Ale jak jesteśmy przy instrukcjach obsługi i wsparciu, no to powiedz nam, dlaczego markowy produkt to nie jest tylko produkt, który kupuję w sklepie i mam jakąś tam sieć dystrybucji większą lub mniejszą, ale na co ja jeszcze mogę liczyć? Co daje JP Heater swoim nabywcom w tej chwili już nie tylko w Polsce, ale w całej Europie? JP Heater Polska zapewnia pełne wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe. Nie zostawiamy Was samych. Mamy instrukcję obsługi i jest kontakt do mnie, do doradcy technicznego. Kontakt znajdziecie na stronie, można wysłać maile, można zadzwonić. Tutaj się pojawiają dane kontaktowe, a jakby co są jeszcze oczywiście w opisie do tego filmu. Natomiast złota rada, naprawdę czytać instrukcje, bo każde urządzenie będzie inne i może być inne. To, co dzisiaj było przedstawione w tym filmie, odczarowuje wiele rzeczy drobnych, takich, na które nie zwracamy uwagi. Są to niuanse, które mogą spowodować, że nie będziemy mieli awarii w swoim samochodzie. Zapraszam Was do kontaktu z Hubertem. Oczywiście komentujcie i pytajcie też pod tym materiałem, ale jestem przekonany, że bezpośredni kontakt z JP Heater Poland pozwoli Wam jeszcze lepiej dobrać przede wszystkim urządzenie do Waszego pojazdu i prawidłowo je zamontować. Nie mówiliśmy jeszcze o zestawach, ale praktycznie wszystkie elementy, które są potrzebne do montażu, są w zestawie wraz z instrukcją. Wiadomo, że prawdziwy facet instrukcji nie czyta, ale tutaj polecamy czytanie tej instrukcji. Hubercie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że mieliśmy taką możliwość i porozmawialiśmy w Twoim warsztacie. I zapraszamy do komentowania, do lajkowania i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Jak będą pytania, to chętnie odpowiemy na nie może kolejnym filmem. Jestem do dyspozycji. Pytajcie, lajkujcie. Wszystkiego dobrego, udanych montaży i jak najlepszych podróży. Szerokiej drogi i ciepła.